Cześć. Pewnie wszyscy Was słyszeli o tym, że w Stuttgarcie jest Muzeum Porsche. To każdy wie. Ale nie wiem, czy każdy z Was wie, że jest jeszcze jedno takie, no powiedzmy, tajne miejsce, które zaraz Wam chcę pokazać. Jest to taki wielki hangar, czy magazyn, jak zwał, tak zwał, gdzie stoją wszystkie eksponaty, które być może już pojawiły się w muzeum, albo dopiero będą w Muzeum Porsche. I naprawdę to miejsce jest tak niesamowite, że zapiera dech w piersiach i tak naprawdę odbiera mowę. Więc pozwólcie, że ja po prostu z Wami się przejdę i prawie nie będę nic komentował. Zapraszam na wycieczkę. I od razu mówię, że no może być tutaj taka dosyć mocny bałagan w tym, co pokazuję, ale uwierzcie mi, tutaj nie wiadomo, na co jest popatrzeć. Dobra, już się zamykam i oglądamy. I uwierzcie mi, jeśli myślicie, że teraz to jest słabo, poczekajcie, bo to się jeszcze rozkręci. Ilość samochodów i ilość modeli tutaj no, naprawdę przyprawia o zawrót głowy. I tutaj też będą prototypy, będą też auta kolekcji Porsche. Będzie taka linka, gdzie tam no, niestety nie będzie można podejść, ale uwierzcie mi, warto. Dobra, skręcamy w lewo i lecimy. A i oczywiście dodam, że większość tych samochodów, praktycznie prawie wszystkie, są na chodzie, jeżdżą i co jakiś czas to oczywiście przepalane, w tym również takie rodzyneczki jak tutaj. Aż kordzi, żeby troszeczkę podnieść. O! Ach, pięknie to wygląda, co? Lecimy i w drugą stronę. I od razu dodam, że niestety no, nie da się tak tutaj wejść z ulicy. Co? Dobra. Ajajajajaj. No jest naprawdę wszystko. Wszystko. Widzicie, większość modeli jest po prostu zarejestrowana. Ojejku. Też stąd wszystkie modele, które tutaj widzimy, też niektóre modele właśnie podróżują po całym świecie, jak na przykład któryś kraj potrzebuje samochodu na jakiś event, no to musi się tutaj odezwać z centralu Porsche i wtedy ten samochód jest wydawany stąd. Berg Spider. O, i tam z tyłu jest właśnie kolekcja. To jest kolekcja rodziny Porsche. No niestety tam to jest jedyny moment, gdzie nie można. O, różowe, chyba Ruby Red. Gdzie nie można wejść, więc wam pokażę tylko przez tutaj no entry, niestety. No zobaczcie, nawet jest Harley Davidson z Porsche Muzeum. A tam poznajecie Carrera GT. Swoją drogą taka ciekawostka. Do Carrery GT dzisiaj, czyli 20 lat po premierze tego samochodu, poszedł update i możemy założyć nowe opony, które poprawią trakcję. To są, jak dobrze pamiętam, oponki chyba Michałki, Michelin, Pilot Sporty jakieś, które teraz, właśnie dzisiaj był komunikat prasowy, że Porsche poprawia jeszcze nawet takie samochody. O! To jest fajny model. Pokaz możliwości programu indywidualizacji modeli Porsche. Zobaczcie, co tu się dzieje. Przejdziemy, żeby tylko nie dotknąć. Ach, zamknięte niestety. Ale GT Trójak naprawdę w takim speku. Zobaczcie ten lakier w ogóle. Jak to fajnie przechodzi. No pięknie, akurat jesteśmy w części, gdzie są prawie same nowe modele. Ale spokojnie, to się cały czas zmienia.
te wnętrza. Zobaczcie, drewienko, manualek, pepitka. Ajajajajajajajaj. Jak to wygląda, targa. To też taką mogę powiedzieć ciekawostkę o tardze, bo dzisiaj będąc w muzeum też się tego dowiedziałem. Wiecie skąd się w ogóle skąd w ogóle takie nadwozie targa? Otóż w Stanach Zjednoczonych pierwsze 911 jak jeździły, to tam ludzie jeździli troszeczkę za szybko i dochodziło do wielu dachowań. No i wiecie, stare auta jak dachowały, no to wszystko się zgniatało, no i dochodziło do niestety często i tragedii. Dlatego też stworzono targę. I ta targa to jest tak naprawdę taki rollbar, tylko że ładnie zrobiony, dużo lepiej wygląda niż taka rurka. I początkowo pierwsze targi, w ogóle ten materiał tej z tyłu miały na takie rzepy, że można było je zdejmować, ole wnętrze. No i tak właśnie powstała targa, która do dzisiaj jest jednym z nadwozi, które chyba jest takim, no i powiedziałbym, że chyba takim najładniejszym z wszystkich 911. Ach, tutaj to naprawdę konfiguracje no, robią wrażenie. No wybaczcie, że gadam, no, ale to naprawdę to jest takie miejsce, że nie sposób nie gadać. Zobaczcie w ogóle jakie patenciki. Hop. Hop. Ale piękne. Cuda. Dobra. Tam ktoś sobie zwiedza, więc tutaj jeszcze wrócimy. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Bo tam jest co popatrzeć, ale nie chcę, żeby tutaj ktoś tam gadał w tle. Co prawda jest tutaj mało osób, ale lecimy. Tu jest stanowisko, gdzie są auta myte, czyszczone, żeby ładnie wstawione. Zresztą czuć chemikalia, no a wy pewnie nie czujecie, ale wygląda to pięknie. Zobaczcie, popodłączane samochodziki, żeby co jakiś czas je przepalić. O Jezu, GT3. GT2. Raz. No jak miałbym wybierać kolor, który mi się najbardziej podoba, to jakbym się spytali, który chcę kolor, odpowiedziałbym tak. O Jezu, co tam w tle stoi? No ale kolorki, ja cię kręcę. No, chyba ten zielony zawsze na mnie robi wrażenie, chociaż pomarańczowy też piękny. Wybaczcie, że nie mówię kodowych nazw już tych kolorów, ale pamiętam tylko różowy, ruby red. No tutaj bez wątpienia biorąbym czerwoną Carrera GT. Taka ciekawostka też Carrera GT, zobaczcie, z prawej strony przy śrubach mocowanych jest niebieskie, ale z lewej jest czerwone. W ogóle no pewnie są zamknięte wszystkie, ale tu też taki fajny schowek. No, zamknięte. Jest schowek w drzwiach. No i tutaj są różne pogłoski. Jedni mówią, że to jest schowek na szampana, a inni mówią, że to jest schowek na przykład parasolkę. Tam też w ogóle w tle, zobaczcie, są dla dzieci jakieś modeliki. Tu coś się dzieje. Mamy też nowe Taycany elektryczne. No tutaj chyba 918. Tu jest jakiś, widzę, showroom, żeby coś tam nagrywać. Tędy możemy przejść jeszcze. No, mam nadzieję, że nikt nas stąd nie wygoni. Tam jest co? A tam jest to właśnie. Są te samochody rodziny. Porsche. No, robi to też wrażenie. Zobaczcie. Byliśmy z drugiej strony, teraz jesteśmy tutaj. Lecimy z powrotem przez ten showroom, hopsa. I idziemy dalej oglądać. Znowu od której strony? Może od tej lewej. O, zamaskowane samochody, jak były podczas testów, na przykład na Nürburgringu. No to jest taki kamuflaż oczywiście robiony. Hopsa. Hopsa. A jest i rowerek Porsche. Funkielnówka chyba. Zafoliowana. Bąbelki. Dobra, lecimy dalej. O, tam na górze jakieś makiety samochodów. Piękna, no piękna. Piękna, zobaczcie, kamuflaże nowej chyba Panamerki to były, albo Taycana, już nie pamiętam, chyba Taycana, bo high voltage, więc elektryczny. O, jakie dopierdzielone. 944 albo 924. Tylko na dwozie. Zobaczcie tutaj. 928, jakaś wersja Shooting Brake Kombi. Jest rodzyneczek, co? Zobaczcie tam z tyłu w ogóle. Nie wiem, czy coś widać, ale nie widać. Ale jest jakiś panel sterujący, 2 oddzielne fotele. O.
Tu widzę jakiś Mad Max dobry się dzieje. Ujejku, takie 944 turbo. Mocno niedoceniane samochody, ale dzisiaj zyskują na wartości. Jeszcze szukam jakieś 914, ciekawe czy gdzieś będzie. W muzeum były, tu nie widać. Dobra, tam jeszcze nie byliśmy, pamiętam, ale jeszcze przejdźmy tutaj, bo tu jest ciekawe. O, jest myjnia, 996 turbo się myje. Halo? Tutaj mamy jakąś sekcję grubych ciężarów, SUV-ów. Makanki, kajenki. Ciężko przejść. O, tam jest jakiś dobry czyścioch. Dobra, przechodzimy. Proszę, nie zahacz o lusterko. Dobra, udało się. Zobaczcie, jaki czyścioch. Aż się prosi, żeby coś narysować, co? Tu ten brud to jest, powiem wam, już tak dobrze zaschnięte. Nie będę żadnej rakiety rysował. Mimo, że korci. Zobaczcie tam. 4S rozkrojona. Pokazane, jak to wygląda w środku. Tutaj też z muzeum auto, które pokazuje wszystko, jak tam w środku pracuje, wszystkie mechanizmy od szyb, poduszki, zawieszenia. Pięknie, silniczek, hybrydka. Cudo. S-ka w fajnym kolorze. Tam jest jakaś z rajdu chyba transsyberyjskiego. Stara ciężarówka Porsche. Kolejny. Ojej, jak tutaj ciasno. Kolejny. Mamy i 918. Nie jedyną, od razu wam mówię. Piękny zielony kajenik. A zobaczcie to. Zobaczcie to. Kajenik Cabrio. Dobry rodzynek. Dobry rodzyneczek. No pewnie z tyłu wygląda fatalnie. Dokładnie tak. W ogóle różne koncepcje widzę były. Jedni tak myśleli, drudzy, że taki będzie tył. Więc mamy dwie twarze. Z tej wygląda jak Citroen C6. Z tej takie właśnie 968. 928, takie nie wiadomo co. Tu też jest jakiś, że widzę. Nie wiem co to takie. Ni to Panamera, ni to Macan. Jakieś testy były robione. Pełna telemetria, przyciski, żeby wyłączać. Oho. Jest i stary. Jest i... nie wiem, czy to jest 958, czy nie. Ale tak to wygląda. Co my tu jeszcze mamy? Ciężarówka stara Porsche. To już wam pokazywałem. O, zobaczcie na tego. Na turbo 3.6. To chyba 964 generacji. Przepiękne. Kolorek. Yellow Gap. Cudo. Mówiłem, że będzie jeszcze jedno 918. No to mamy jeszcze jedno. I jeszcze jedno. I jeszcze jedno. I jeszcze jedno. Czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Tak. Kilka ich tutaj jest. Rozkrojone proszaczki. Same nadwozia. Dobra. Lecimy tam, gdzie jeszcze nie byliśmy. A, tu wam jeszcze pokażę ciekawostkę. Zobaczcie. Jest i Mercedesik. I nie jest to E500, które było owocem współpracy Porsche i Mercedesa. Mówię o W124 E500. Tylko mówię o Gelendzie. I tam jest jeszcze jeden Mercedesik. Jest to ML. I jak dobrze pamiętam, to ML był takim wołem testowym właśnie dla Cayenne. Dobra. Stąd musimy iść, bo tam się zrobiło głośno, bo myją samochód, więc przelecimy dalej. Przechodzimy, co w ogóle, zobaczcie, kwity z muzeum, protokoły. Niezły. Dobra. I obiecałem wam, że tam wrócimy, bo tam ktoś sobie chodził, więc idziemy jeszcze raz tam. Jest też warsztacik oczywiście. Już przechodziliśmy. Lecimy tędy. O, rajdówek. Dobra, to pójdźmy. Wiem, że tutaj byliśmy, ale turbineczka 993, ale idziemy dalej. Przejdziemy tędy. I pokażę wam tutaj, co jeszcze jest. Trochę przyspieszam tempa. Pozwolicie, że tego filmu nie będę nic przyspieszał. On będzie sobie leciał cały czas w jednej prędkości. Nie będzie żadnych cięć. Nie będę nic dodawał. To ma być tak, jakbyście się czuli, jakbyście wy tutaj spacerowali. Oczywiście wy byście spacerowali dużo dłużej. Ja też tak zrobiłem. To po prostu chodzę po kilku godzinach. Stwierdziłem, że sobie też
też nagram. Fajnie w pudełeczkach popakowane, co? Jakieś wyścigówki. Tutaj model pierwszego, jednego z pierwszych modeli. O, zobaczcie, tam mamy model Carrera GT. Cudo. Haha. No jak wiecie, Porsche powstało trochę z kolaboracji od Garbuska. Zresztą pierwsze wersje Porsche chyba pasowały w ogóle silniki do garbusów z Porsche. Tak to było połączone. Tak to było zrobione. Jest jeszcze jeden model, który jest no taki kultowy. Poza oczywiście protoplastą Panamery. Zobaczcie, 911 to była generacja 996 przedłużona i długa 5-drzwiowa. Nieźle, co? Albo tutaj kolejny prototyp, ale jeden z takich aut. O, Spider-Regres. Jedno z takich aut, że ciężko to nazwać autem, takich symboli Porsche, jest traktor Porsche, Porsche Diesel. Jak ktoś nie zna, to polecam, w ogóle reklama jest genialna Porsche, gdzie przyjeżdża właśnie Porsche Diesel na serwis. Oczywiście go serwisują w ASA, oczywiście jest takim pięknym właśnie czerwonym lakierze. One chyba wszystkie swego czasu były czerwone, albo tak się przyjęły, albo ja wszystkie czerwone widziałem. Nieźle, co? Nie tylko Lambo miało traktory, ale i Porsche. No i są też wyścigówki. W ogóle część tych aut mogliście widzieć u mnie na kanale, jak robiłem relacje z Luftgekulta, czyli ze zlotu aut wolnossących Porsche, bo one, tak jak mówiłem, jak Porsche robi jakieś eventy, to po prostu te samochody, ojejku, następna. I właśnie nie wiem, czy ta biała sztuka nie była. Jak Porsche robi eventy na całym świecie, to ściąga sobie samochody właśnie zazwyczaj stąd, albo wyciąga je z muzeum, tylko wtedy jak wyciąga z muzeum, no to w tamto miejsce tamtego egzemplarza wkłada sobie jakieś inne modele. No niesamowite. Naprawdę niesamowite. Czy my już wszędzie byliśmy? Chyba jest jeszcze jeden. Jest chyba jeszcze jedno miejsce, gdzie nie byliśmy. Czekajcie, tam jest ta myjnia, więc jest głośno, ale przejdziemy sobie. O, Marcin z Otomoto. Pozdro. Tak, jesteśmy tutaj we dwóch, więc pewnie u niego będziecie mogli też sobie to oglądać. Dobra, lecimy. Tutaj byliśmy, tu byliśmy i jeszcze tu musimy skręcić sobie w lewo. No tutaj nie byliśmy. No niestety, wybaczcie, że jest głośno, ale myjnia działa. Tutaj mamy, zobaczcie, 924, 944, 968, 928 i formuły. Pięknie, ale 914 chyba nie widziałem tutaj. Albo jestem ślepy. Ojej, chyba nie. Dobra, no wybaczcie, ale muszę skończyć na Carrerze GT. To, jeśli chodzi o współczesne modele, to jest takie chyba... No to jest takie najpiękniejsze, najwspanialsze Porsche. No. Manualna skrzynia biegów. Niesamowite auto. Niesamowite auto. W ogóle to jest takie sprzęgło. Nie pamiętam jaki rodzaj sprzęgła, ale jak jest niedoświadczony kierowca, to 3-4 razy źle ruszy i mamy po sprzęgle. A sprzęgło nowe, jak była dostępna Carrera GT, kosztowało $10,000, więc jestem ciekaw ile teraz kosztuje. Koniec. Cześć.